Najpierw ona mi powiedziała, że ma dwie wiadomości, dobrą i złą. No to którą chcę najpierw? Ja jej mówię, że dobrą. To ona powiedziała mi, że podobno jest wojna polsko-ruska na mieście. Ja mówię, że skąd ty, Arleta, możesz niby o tym wiedzieć? A ona mówi, że tak słyszała. No to ja mówię, no to dawaj tą złą. No to ona wyjęła szminkę i powiedziała mi, że Magda mówi, że to jest koniec między mną a nią. I tak się dowiedziałam, że ona mnie rzuciła. To znaczy Magda, chociaż było nam razem dobrze i przeżyliśmy razem niemało miłych chwil i wiele miłych słów padło z mojej strony, jak również z jej strony. The situation is becoming ever more urgent. Gdy jedni świętują, drudzy się smucą. Słuchaj, Silny. Otóż. Mam dla ciebie, Silny, dobrą i złą wiadomość. To którą wolisz najpierw? Dobrą czy złą? Dobrą. Słyszałeś? W mieście ma być normalnie wojna polsko-ruska. A niby skąd ty, Arleta, możesz o tym wiedzieć, co? No kto ci to powiedział? No jaka wojna? No ty... Jakieś paranoje siejesz. Tak słyszałam, nie? Kurwa, nie wiem, o co chodzi dokładnie z tą wojną, na czym ma polegać. Myślałam, że ty jesteś w temacie. Dobra, dawaj tą złą, no. Złych nigdy dosyć. A Magda mówi, że to koniec między tobą a nią. A dokładniej? No powiedziała, że to koniec między wami. Skąd ty niby, kurwa, masz o tym wiedzieć, co? Tak mi kazała powtórzyć, to powtarzam, nie? Jezu! Ja już czuję tylko smutek bardziej niż cokolwiek. Co tam pitolisz? Połóż na tej Magdzie laskę, Silny. Mówię ci. Najpierw wypluj tę gumę. Co tam bredzisz? Wypluj gumę! Co jest z ust jednego z tych brudnych facetów? Bo z ich ust jest ta guma. A ty myślisz, że ja o niczym nie wiem? Chory ty jesteś, ej! Jak będziesz taka, to zaraz rozpierdolę cały bar. Który kurwa? Który kurwa? Który? Cię kochałam! Ja też cię kochałem. Zawsze mi się podobałaś, rozumiesz? Zawsze. Chociaż najpierw byłaś dziewczyną lewego, ale za co? Za co? Że przejął bar? Tak? Wszystko lewy ma lepsze. Lepsze buty, lepsze pieniądze. Co? Wróć do mnie błagać. Błagam cię. Będę dobra. Będę oddana. Proszę cię, błagam. Proszę cię. Zawsze byłem za tobą. Zawsze. Byłem dla ciebie. Dla ciebie. Wiesz? Chociaż nie zawsze było dobrze. Silny! Lewy, szefie! To nie my, no on przyszedł, rozpiździł cały bar! Co ty? Co ty, kurwa? I ta twoja szmata! Nie pozwolę! Bo Magda gorsza jest niż te bordowe na pysku brudne ruskie. Wiem, że ją miałeś. Wiem!
Wiem, że wszyscy ją mieliście, co? Przede mną. I teraz znowu ją będziecie mieć. Teraz jest wasza, kurwa. Jest pijana, jest czynna całą dobę. Weźcie ją sobie wszyscy tutaj po kolei. A ty lepiej pierwszy. Tak, dla ciebie najświeższe mięso, kurwa. Bo ty musisz mieć w życiu najlepsze rzeczy, co? A Magda jest najlepsza, bo ma złote serce. Bo to jest Magda! Rozumiesz? Wiele miłych słów padło z mojej strony, jak również z jej strony. Żeby chociaż ona mi to powiedziała w 4 oczy. Tylko to się stało akurat na tyle inaczej, że ona mi to powiedziała przez RCT. Słów. Uważam, że to było Z mojej strony, jak i również z jej strony. I żeby ona mi to powiedziała w szczere oczy. Tylko przecież to się stało akurat na tyle inaczej, że ona mi to powiedziała przez Arletę. Uważam, że to było jej czyste chamstwo, jakieś prostactwo. Przecież ja czuję tylko smutek. Żal, że nie zostało mi to powiedziane w 4 oczy przez nią. No, chociaż jedno słowo. Nienawidzę przeważnie takich ludzi jak ty, Sień. To ci powiem od razu. Nie chodzi mi tutaj konkretnie o ciebie. Bardziej mam na myśli te disco dupy, te disco wywłoki, które nienawidzę po prostu. Spójrz na swych znajomych, same dziwki i palanty łaknące się nawzajem. A każda myśli tylko o tym, żeby znaleźć męża. To jest totalna żenada. Proszenie się samemu o rozpód. Brak antykoncepcji. Co? Nic. Fajny i ciekawy styl. Ale wy jako kobiety jesteście jeden chłam. Ale wy jako kobiety jesteście jeden chłam. Jednociemiężnicze ścierwo. Jednociemiężnicze ścierwo. Już kobiety więcej nie chcą. Nie, już kobiety więcej nie chcę mieć. Bo każda jest zwykła... Kurwa! Raz na miesiąc się psuje, nie chce działać. I teraz koniec. Choćby kobieta prosiła, klęczałabym ją miał, wtedy powiem do takiej... O nie. Spierdalaj mi! Z serca i z oczu. Z serca i z oczu. Wiesz, Silny, masz prawdę. Nie chcę być również ani z kobietą, ani z żadnym mężczyzną. Nie ma płci. Nie ma podziału na kobiety i mężczyzn. Jest tylko jedna ranga. Wiesz jaka? Ranga, jak i rasa skurwieli. Zwykłych, potencjalnych skurwysynów. Słyszałeś o wampirach energetycznych, które zabierają z ciebie energię i nie zostawiają ci nic? Taki właśnie był mój chłopak, Robert Storm. Robert Storm. Znam kolesia. Znam kolesia. Ma ojca... Zdzisława. Zdzisława? Owszem, Oni są właścicielami wytwórni piasku. No także jasne, oni są właścicielami wytwórni piasku, z którymi prowadzę rozliczne interesy i porachunki. nigdy bym się nie spodziewała. Ja przede wszystkim mam jednak wytwórnię Wesołych Miasteczek, która pożera mnóstwo właśnie piasku. Jeśli tak jest, to daj mi swój bilet, swą wizytówkę z tego biznesu. Są w przygotowaniu przez moją sekretarkę, panią Magdę. Są w przygotowaniu przez moją sekretarkę, panią Magdę. Mogę za to pokazać firmowy przyrząd piśmienniczy firmy Wytwórnia Piasku, co dostałem od Zdzisława Sztorma osobiście. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Na 5 liter brat Mojżesza. Brad Pitt. Jesteś, co? O, córcia, jesteś. Denerwujesz się, co? Przed jutrem? Czekaj, kochana, a ty pomyślałaś, w czym ty jutro pójdziesz? Młoda, w dresie sejdź. Jak chcesz, możemy sobie zapodać nieco bielinki. Aha. Robert by mi nigdy nie pozwolił. Ty ze mną tu przyszłeś, czy z tym swoim cnotliwym, tym świętym Robertem, synem Zdzisława? To psychol. Jeśli są jakieś dymy z Robertem, proszę bardzo. Robert ma załatwiony wjazd na chatę. Zniszczyłam wszystkie swe listy, które otrzymałam od Roberta. No, Wszystko. To była próba samobójcza. Nieudana zresztą, bo gdybym się wtedy nie zżygała wszystkimi panadolami świata, to moje życie byłoby jeszcze krótsze niż jest. O pół roku. Jak ty masz właściwie na imię? Angela. Po prostu Angela.
Andrzej, pocałuj mnie prosto w usta. Jesteśmy tu tylko ty, tylko ja. Życie jest tak krótkie. Śmierć jest tak blisko. To wszystko ginie, umiera. Pocałuj mnie. Najpierw było tak. Idziemy do mnie, ona nawija bez końca, jak pozytywka. Tylko jeszcze gorzej. Gdybym mógł, wyciągnąłbym jej ten towar z powrotem przez nos. Po czym schował do worka, po czym szczelnie zamknął. I schował tak bardzo, by go nigdy na żywe oczy nie zobaczyła. Ponieważ nawet jego widok mógłby przyprawić ją o tę nieskończoną lawinę słownictwa, którego używa bez przerwy. Bez ograniczeń. Nie mówię nic. Nie chcę niczego popsuć. Wszystko słucham, niczym na spowiedzi. Masz już jakąś dziewczynę? Jeszcze nie. Nic nie mogę się otrząsnąć po dziewczynie, od której musiałem odejść. Gdyż codziennie kilkakrotnie niszczyła mnie duchowo. Jasne. Dobrze, żeś zerwał z nią. Ja na przykład nie jestem taka płytka, głupia. Na przykład pomyśl, że ja nie jem mięsa. Mięso produkt zbrodni, a cukier robiony z kości zwierzęcych, więc cukru nie jem również. Nie wiem, czy wiesz, ale Boga nie ma. Nie ma, bo skazał swe dzieci na cierpienie i śmierć. Boga nie ma ani w kościele, ani nigdzie. Jest wyłącznie szatan. Czarna Biblia. Musisz tę lekturę przeczytać, przeanalizować. To najlepsza moja szkoła poglądów. Przez całe liceum ekonomiczne. Nie wiem, czy wiesz, ale nie jem również jajek. Co ty walnięta jesteś? Co ci jajka złego zrobiły? A jak ty byś się czuł, gdyby cię zabijano bez twojej zgody? To byś nawet był tego nieświadomy i wobec tego bezbronny, co? Ładny dom. Nowoczesny. Moja ciocia w Kanadzie ma podobny, tylko lepszy. Kanadyjski, otwierany pionowo. A ten siding to ruski. Czy ruski, nie ruski. Ogólnie siding jest dobry, ale czasem potrafi odpaść w zupełnie niespodziewanym momencie. W ten sposób uważasz? Załóż lepiej laczki o te mojej starszej. Kawa, herbata? Nie, nic nie chcę. W ogóle to nie jem nic. Uważam, że tak jest najlepiej. Jedno ziarnko ryżu, popić 6 szklankami wrzątku, z rana. Wracam w środę. Dlaczego nie odbieracie telefonów? Następnego dnia 2 ziarnka, potem z kolei 3, 4, 5, 6. Pieniądze zostawiłam tam, gdzie zawsze. Mama. Po prostu codziennie dodajesz jedno. Natomiast liczba szklanek zawsze zostaje ta sama. Tak się robi, żeby uniknąć mordowania zwierząt, które surowo płacą za nasz jebany konsumpcjonizm. Jesteś bardzo ładna. Bardzo ładna. Mogłabyś zostać aktorką, nawet piosenkarką. Nie bądź głupi. Czy tak naprawdę uważasz? Jak najbardziej. Wiesz, piszę poezję. Na razie tylko do szuflady, ale... Nie masz jakiejś znajomości silnej? Z jakimś takim prezesem albo jakimiś nieściemnionymi dziennikarzami? Nie mam. Bo chodzi o robienie w sztuce, kulturze. Wieczorki poetyckie, wernisaże, odczyty. Można by ujawnić moją próbę samobójczą. Gdyż to zawsze się przyda. Przetrze tak zwany szlak między autorem a odbiorcą. Fajnie się, że jestem zupełnie młoda, a już tak bardzo utalentowana. Zostaw. Mój ulubiony kawałek. A? Przemierzam świat, nie zdobyta na niby.
Co to? Lubisz kamloty, co? Angelka? Niska ilość kalorii przy twojej diecie to rarytas zjeść taki głaz, co? Chodź tutaj. Gadaj, kim jesteś. Bez ściemniania, bez histerii. Jesteś wariatka? Z miasta Wariatkowa? Teraz raz szczerze wreszcie do tego wyznaj. Kręcisz mnie. Wiesz, taka milcząca. Nawet byś mogła być. Nic nie gadająca. Nie napierdalająca od rzeczy. Jak nakręcana. W takim milczącym stanie byłbym nawet gotów obdarzyć cię jakimś uczuciem. Byle tylko mieć potwierdzenie na piśmie, że otworzysz gębę w każdym innym celu niż mowa artykułowana. Wtedy no, owszem, no, kupuję cię. Powracamy do informacji z kraju. W Warszawie dalszy ciąg rozmów polsko-rumuńskich. Zadzwoń, a zaproszę cię do mojej norki. 0772 300. Suzy Chopper, Joanna Dark, Lola Lu, Sean Dean, Jack Hart. Kasę wziąłem. Ja. Pozdro, nara. Musimy być cicho. Jesteś. Pokaż muszelkę. O tak. Sprytna jesteś. Nuży mnie już ten styl. Wolałabym być zupełnie bardziej przeciętna niż jestem. Być niczym różne moje koleżanki z klasy, co to do szkoły i ze szkoły, zero zabawy, zero myśli życiowych o ponurym wymiarze. A dla mnie samobój to pikuś. Jeden ruch nożem, 1 kilo tabletek i nie żyję. Pokaż mi jakieś swoje zdjęcie, co byłeś mały na golasa. A jeszcze czego? Że nigdy nie byłem mały. Już się urodziłem dość duży. I z zarostem. Potem już tylko rosłem. Nawet nic nie musiałem jeść. Bajerujesz. Piosenka jest dobra na wszystko. No i oto! Pękła sprężynka u naszej Angelki. Jestem dziewicą. Daj spokój, kobieto. Chodź tutaj. Że to jest twój wielki dzień. Dzień Świętej Angeli. No już se tam popraw majteczki, tam jakby co do wesela się zagoi. No siadaj, no nie obrażaj się tak. Świta. Słychać ujadanie i wycie psa. Sunia! Bo chcesz żreć. Tak kurwa nadwaga.
Tak się drze jak mordowana. Sunia! Morda! Zaraz dostaniesz! No, to do interesów, piękna pani. A sobie posypiemy taką fajną małą ściechę na pocieszenie. Co, Angelka? No. No posuń się. Przesuń dupę. No przesuń no na chwilę. Przesuń no dupę. No. Ja pierdolę. I cała twoja kariera runęła właśnie w tej chwili. Zanim zdążyłem ruszyć palcem i uruchomić moje znajomości, ty już stąd spadasz. Ma gwiazdę, już, tu i teraz. Tu te buty piękne. Tu jest ta kurtka, twój handel obnośny pamiątkami i pani już podziękuję mi za udział w naszym programie. Tu są drzwi Gerda, automatycznie zamykane, lewa, prawa i proszę. Autobus numer linii 3 po panią wkrótce przyjedzie zabrać. Spałem ruski, weszli na mieszkanie, wdarli się, wszystko kolbami powywracali. Poprzestrzelali z obrazów pejzaży z wodospadami, Matkę Boską z lichenia z błękitnego plastiku strącili z lodówki, święta woda nabrudziła na posadzkę, wszystkie kobiety, co się dało, zgwałcili tu na wersalce, urządzili tu sobie sztab generalny, komitet do spraw przeleceń, konie wprowadzili, ptasie mleczko wyjedli, mojego brackiego i moją starszą wzięli na niewolników i do widzenia, do zobaczenia w przyszłym życiu na Białorusi. Staję, patrzę przez balkon, bo sobie widzę, jak świat umiera, ginie. No zobaczcie, kto się obudził. Chodź. Dzień dobry. Wiesz co, zjesz coś? Nie głodna? Wiesz co, młody? Świat stoi na krawędzi. Amerykanizacja gospodarki, to zanieczyszczenie, te płytki, PCV, te opady, kwaśne deszcze. Ja wam powiem, że my jako ludzie po prostu jesteśmy skończeni, no. Do tego jeszcze wy dwaj musicie im tu palić, no. Tatuś. No nałóż tam. Ciao. Mamuś, moje palenie to wyraz sprzeciwu przeciwko Zachodowi. Zresztą ja to już mówiłem. W takiej rozmowie z Magdą o charakterze przyjacielskim. Co? Że jak pojadę do Ameryki, Co? to będę wpalił fałki prosto na ulicy. Nie gadaj. Mimo iż, że to jest w złym tonie, i cały Zachód od tego odchodzi. Jest kurwa. Ruskich kupiłam. Dzisiaj jest festyn. Dzisiaj jest dzień bez ruszka? Wiesz co? Co? Pies ci zdechł. To niby co? Sonia tam leży przy garażu i nie żyje z głodu. Sunia, weź, zobacz, o, paróweczkę ci przyniosłem, masz to zjedz. A mam, żeby mnie tak urządzić? Mam te takie grube berty, ale żeś mówi, że tego nie chcesz, no i są takie mało jest. Kurwa, Sunia, obudź się! Spokój się, silny. Wiem, że bardzo Sonię kochałeś. Lecz teraz ona nie żyje. Śmierć idzie za nami ramię w ramię. Zostawia po sobie ból i cierpienie. Lecz rany się goją. Rusty mi psa utruli. Brata mi porwali, starą mi zgwałcili, psami zatruli. Nie, teraz nadszedł czas, by wziąć sprawy w swoje ręce i rozwalić ten cały ruski szmances! Nie no, przestań. Wyłącz to teraz.
Agresja zawsze wraca do ciebie. Dobra. Teraz odprawimy nabożeństwo. No jak? Spójrz, podoba się? Żeby Sunia nie trafiła tam, gdzie my trafimy silny. Czyli w sam środek piekła. Na samo dno. No nie wiem. Ja też nie wiem. No, proboszcz chciał, będzie miał. Bóg się przewraca w grobie, jak na to wszystko patrzy. Już nie bądź taki znowu ważny. Słuchaj, nie wyszłabyś z psem? Ej! Wczoraj byłeś jakiś dla mnie bardziej uprzejmy, czuły. Dobra, ale jak nie, to nie i wcale nie musimy się łapać za żadne głupie ręce. Każdy z nas jest wolnym, osobnym i niezależnym człowiekiem i chcę, żeby to było jasne między nami. Nie zrezygnuję nigdy ze swoich przyjaciół, ze swoich hobby, zainteresowań i chcę, żebyś to wiedział. Ty, fu, co za świnia cię tak uświniła, co? No, taka jedna zboczona. Zboczona? Czy ta dziewczyna ma tak na imię i nazwisko? Bo ja cię o to pytam, a nie o gatunek. Ty, masz ty albo twój bracki jakieś ziele, jakieś do nosa coś, bo po to przychodzę. Ty, to ta sadomasogo, ty kurwa cię tak urządziła, co? Ścisz sobie swój wokal, dobra, okej? Czy ty ją z grobu wykopałeś? Ty, a może to jest trup na baterię? Halo? Szefowa? Imię twoje chcę wiedzieć. Imię twoje chcę wiedzieć. No! Ja jestem Nata. Natasza Blokus. Angelika. Ale spokojnie, możesz mieć Angela. Samą Angela, po prostu Angela. Tak Angela, po prostu Angela, są Angela, tak? Ty, fajny masz te bransolety, gwoździe. Po ile kupiłaś? A to różnie, bo to zależy. Ja kupowałam akurat w Zakopcu na wycieczce szkolnej. Zajebiste. Kurwa. O kurwa. Silny. Ja widzę, że tu jakaś niezła rzeźnia się działa. Kogoś ty tak urządził z wyrolu, co? Co, jak mi pies dech? W męczarniach konał, wszystko mi krwią babrudził. Jeszcze sypu narobił nam, dopiero żeśmy go pochowali. Silny kurwa, ty mi nie pierdol, bo mnie twoja hodowla psów gówno interesuje! Lepiej gadajcie, żeś będę schował, kurwa! Gdzie wy trzymacie ten towar? No silny, gdzie trzymacie towar? Ci się roi we łbie! Ci się roi we łbie, coś przynajmniej ty nie wiesz, gdzie fetę żeś schował! Jak to mi Bóg Magdy, że masz! Kurwa silny! Gdzie wy trzymacie tą fetę, kurwa, co? Kurwa, trzymacie tą fetę! Kurwa! Kurwa, gdzie ci nie wiem, Bóg Magdy, że masz! Kurwa! 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 Zaraz wam to wszystko rozpierdolę, kurwa! Kurwa! A jest! Kurwa, wiedziałam, że macie. Wiedziałam. No, silny. Ty dziś mornie skończysz. Zobaczysz. I ta twoja gotyka z kanu, wiesz. Kurwa. Kurwa! Wiesz za co? Wiesz za co? A za to, że jestem wkurwiona dziś, że na całym mieście nie ma prochu! Bo na dzień bez ruska wszystko musi być na mieście, git! Kokardka na ratuszu! Fajerwerk w dupę burmistrza! Spierdalaj mi z oczu! Bajkę mi daj lepiej!
2 fajki. A, dawaj, zresztą ile masz? Wiesz, powinnaś powstrzymywać swoje negatywne emocje. Silny, po ile ty ją kupiłeś, co? Bo ona chyba była jakaś przeceniona w promocji. Silny. Silny. No silny. No dosyć tego picolenia, no. No chodź, chodź, chodź. No, no. No, przytul. No. No weź przytul, no. No kurwa, z tym Mazarem! Gdzie? No teraz gadaj, gdzie masz rzuty z kitrany, bo się zaraz skończy. Zaraz wezmę telefon i po ruskich zadzwonię, że jak ty nie wiesz, to żeby oni przyjechali i dobrze poszukali. Nasze mleczko! Masz schowane, kurwa! Zdzisław Sztrom. Wytwórnia piasku. Znasz go? Osobiście? No. Nie znam. A ta Angela to podobno go zna. On musi mieć gotówkę, to potentat. Może ma. A może nie ma? Może na karty chodzi? Jedziemy do niego zaraz. Powołamy się na tej Angeli, z nim znajomość. Ona zrobi czary mary i wychujemy go na jakąś fajną kaskę. A wtedy dzień bez ruska należy do nas. Budki z glem, wszystko wykupimy, co będzie. No dobra, jak chcesz. Kurwa. Kurwa, uważaj, kurka. Uspokój się. Jak dojdzie do siebie, to jeszcze zarobimy na niej jakąś fajną kaskę. My? Od kiedy my? A jakiej słuchasz muzyki? No, różnej. Czasem wolnej, a czasem szybkiej. A z szybkiej tego najbardziej lubisz? No najbardziej to teledyski lubię. Lubię jak mężczyźni śpiewają hip-hop, piosenki angielskie o tym, że dzieje się terror, że żyjemy tu w getto, no. No, też to lubię. A jakie czytasz książki albo gazety? Trochę takie, wiesz, przygodowe, no. Konan Niszczyciel, Konan Barbarzyńca, Konan Sam w Wielkim Mieście, plakaty, lubię dowcipy, kawały, tele, gazeta, no. No, to zupełnie tak jak ja. A lubisz się odchudzać? A Zdzisława Sztorma znasz? Sztormy? Jasne. Znaczy nie znam, ale jakbym chciała, to bym znała. Silnie nie mówię się? Nie mówimy, nie. No to słuchaj. Jest taki projekt. Bujamy się do Sztroma i bajerujemy go, że jesteśmy z organizacji animacji ekologicznej. I czy da nam kasę na ochronę zwierząt polskich przed zagładą przez ruskich? No mówi, że nie da, bo interes mu nie idzie, to nie w długach, bezrobocie, recesja, gazeta wyborcza. Wtedy ja mówię,
że muszę iść się wysikać. I tu jest twoja rola. Twój punkt programu. Wszystko pięknie. Nachylasz się, wysuwasz język. No. Mówisz wiersz o zwierzętach. Nie tam, nie musi być taki szczególnie romantyczny, nie? Tylko ważne, że na pamięć. I wtedy on cię rozbiera, bierze i kasa jest nasza. Skąd wiesz o organizacji animacji ekologicznej? Czytałam w telegazecie. Nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem w tej organizacji. Walczymy o emancypację i uwolnienie zwierząt, o ich własny głos w tej sprawie. A jeśli chodzi o wiersz, to będzie wiersz Robertowi. Oto epitafium dla zmarniałego człowieka. Twoje bezwładne ręce milczą w kieszeniach. Jeśli chcesz wiedzieć, nigdy nas nie było. Jeśli chcesz wiedzieć, teraz też nas nie ma. To jest minuta ciszy po nas. A jeśli nawet się kochamy, to tylko oddzielnie. Jesteś tak bardzo egoistyczny, że sam siebie tylko bierzesz. O, świetne. Żeśmy napisała, nie? Jakbym miała taki talent, też bym taki napisała. Dokładnie. Identyko jak twój wiersz. Tylko podpisałabym inaczej. Lolowi. Natasza Blokus. Nienawidzę cię, trzepiący się dewiancie, nie będę z tobą! Dobra, do rzeczy. Silny, co myślisz? No, na mój gust to jest dobrze. To jest dobrze. Możesz tam podkreślić, że to jest do Roberta, bo to Storman może do reszty rozkleić z tą ekologią. Tak. Bo to jest jego sen. Ej, dobra, No. idziemy. Ale gdzie idziemy? Stop! A ty dokąd? Ty nigdzie nie idziesz. Jak Ty w nie? domu zostajesz. Angela ze mną, a ty w domu zostajesz. Ty już masz dosyć. Jak? Opiesz się, oczyś z tych jej, żebyś wyglądał jak przyzwoity człowiek i na festynie zorwał sobie jakąś przyzwoitą dupę bez okresu, co ci na spida zarobi. My idziemy. Tyle. Do widzenia. Do zobaczenia. Chcesz fajka? Jak mi postawisz dużo kolei frytki, to ci coś powiem sobie na pewno na 100%. Najwyżej mała kolej, na to samo wyjdzie. Długie nogi ma, niesamowicie zgra. Otóż dzisiejsze wybory Miss o 18 wygra Magda. No co z tego? Coś w niej takiego jest, na kolana powala. Ona te wybory wygra, bo dała dupy jednemu organizatorowi, Sztormowi. Ale opłacało się, nie? Jak wygra, ma dostać rower górski, diadem, różne inne. Ale silny, słuchaj, najlepszego teraz. Magda wyjeżdża. Odlatuje do ciepłych krajów. Blondynka, zawsze branie ma. Ten prezes chce ją właśnie zabrać do Reichu. Hmm? Nie może też. Już się silny nie zobaczymy, więc raz byś mógł być fair na sam koniec. Kola i frytki teraz, bo chce mi się żreć. Silny, mam do ciebie jedno pytanie na stronie. No wal. Czy nie powiesz, co zaszło naprawdę między tobą a Magdą? Gówno ci do tego. Ha! Ja i tak wiem bardzo dobrze, więc nie musisz mi nic wcale mówić, bo i tak wiem. Mogłeś jeszcze wszystko zmienić. Wszystko naprawić, gdy byliście nad morzem, to Magda chciała z tobą być. Wszystko mi się wyspowiadała. Lecz ty byłeś zazdrosny i ona rankiem budząc się w twym mieszkaniu, gdzie ją przyprowadziłeś podstępem, powiedziała sobie w duchu, że już nie chce z tobą być.
Tak również postąpiła i jest to twoja zasługa. Silny. Idziemy, kupimy teraz kiełbaski. Zobaczcie, kurwa, jak chodzi. Czy blondynka, czy brunetka, każda laska to kokietka. Lubi bawić się nocami, otoczona mężczyznami. Coś się odsłoni, czymś nas susi, swą ciałem cię poruszy. Zawsze chętna i gotowa, piękna zgrabna taktowna. Blondynka, jasne włosy ma. Czy to jest, czy blondynka, zawsze fajna jest. Masłowska, tym razem piszemy na temat. Dobrze? Blondynka, jasne włosy ma. Czy to plus, czy wada? Blondynka, zawsze fajna jest. Chwila z nią to bajka. Blondynka, każdy chce z nią. Magda! Chwila z nią to bajka. Chyba się zajmę wszystkim, nie? Magda! Wielkie dzięki, wielkie dzięki! To dla was oczywiście. Szanowna kochana ludzkość, niech usłyszą... Magda! Magda! Kolego, przymknij się. Na co czekacie? Muszę porozmawiać z koleżanką. Najpiękniejsze dziewczyny okolicy. Za chwileczkę w kostiumach kąpielowych pojawią się tu... Magda! Zamknij ryj. No to kurwa dla ruskich jest ten festyn? Dla jakich kurwa ruskich? Będziesz miał VIP-a? Sobie pogadasz. Mężczyźni, Gamoniu. patrzcie, panowie. Witamy brawa. Chodźcie dziewczyny. Należą się oklaski. Kasper. Kacper! Brawo panie Zdzisławie, dziękujemy bardzo. Widzicie sami, jaki ja tu mam problem. Dziewczyny, podejdźcie tutaj troszeczkę bliżej. Śmiało, śmiało. Siema silny. I tak proszę bardzo, kandydatkę numer 1. Skąd masz takie? Podsypało się tu i tam. Wiesz jak jest. Dobra, daj mi takie, bo muszę pogadać z Magdą. Piękne marzenie, prawda? Z Magdą? Przecież nie jesteście razem. Chodź. Kandydatka numer 2. Daj mi to, kurwa. Chwila. My też razem trzeba pojechać za granicę, do Francji i do Paryża. I tu i tam. Brawo! Brawo dla Busi. Kandydatka numer 3. Magda? Magda, jakie masz marzenie? Ala? Dostać mis. No i być kimś, tak? Jest wolontariuszką. Studiuje tak ekonomię. Nie, kończę kurs dla sekretarek z językiem niemieckim. Po tym kursie będę mogła pracować wszędzie, na przykład w kancelariach, na przykład w sekretariatach. Dostałam się z moim chłopakiem i... Chodź z nami. Napijemy się piwka, pogadamy o Magdzie. Moja głowa jest wolna od marzeń. A co to nie, Kacper. W takim wypadku to ja wracam do domu. Protokola. Kolkę. Zespół, formacja disco polowo, pokus w Białymstoku! Kiedy się kocha, szybko Przepraszam, ale muszę wyjść do toalety.
Beznadziejna. Jestem z nią 2 dni, a ona mi mówi, że szedł z nią do domu na obiad. Do jej rodziców. O żadnym dawaniu dupy. Kurwa, nie ma mowy. To zapomnij. To już poczekam. Stawiam bagażnik pełny ampy temu, kto pierwszy puknie. Kurwa, kurwa, kurwa. Póki ta rodzina ci nie wróci, to kurwa muszę zapomnieć. Kurwa, kurwa, chuja za gówno, kurwa, kurwa, chuja za gówno, kurwa, kurwa, kurwa. O ile mówisz wszystkim, że między wami to koniec. Magda wszystkim mówi, że między wami to koniec. A przepraszam, ja chyba nie jestem w temacie. Wy mówicie o Magdzie, tak? Ja mam taką jedną kumpelę Magdę. Jest ze mną na roku. Nazywa się Magda Stencel. Nie, akurat mówiliśmy o innej Magdzie. A wiesz, Kacper, ja mam wrażenie, że ty się chyba źle odżywiasz, wiesz? Bo taki nerwowy jesteś. Naprawdę wiecznie zdenerwowany. Zaraz wracam. Pogadajcie sobie. Słuchaj, Andrzej, chciałabym, żebyś mi powiedział jedną rzecz, ale szczerze, jak przyjaciel. Nawet najgorszą prawdę, bo dla mnie nawet najgorsza prawda jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Czy Kacper ćpa? Nie. To dobrze, bo ja tego bagna nie uznaję. Podobno to niszczy umysł, niszczy szare komórki. Ludzie są po tym całkowicie chorzy, fizycznie i psychicznie wycieńczeni. Widzisz, Ala, chyba mogę tak do ciebie mówić, Ala. Tak. No, jest ciężko mi mówić, ale ja muszę być szczery wobec takiej dziewczyny jak ty. No. Kacper jest zwykłym przestępcą. To gwałciciel. Jesteś prawdziwie niesmaczny. Znaczy, ty się możesz śmiać, Ala. Ja tylko mówię szczerze to, co wiem. Wiele kobiet płacze o niego. On jest zwykłym, za przeproszeniem, zboczeńcem. Ty tak sobie żartujesz, Andrzej. Jaja sobie ze mnie robisz. On nie jest ciebie wart, Ala. Nie. Starzy są w domu? Nie, moi rodzice pojechali na odpust, a potem w gościnę do wujostwa. Szalenie ciekawe jest to czasopismo, wiesz? Naprawdę na poziomie. Są tutaj takie ciekawe artykuły, wywiady, krzyżówki. Pozornie jest to magazyn dla kobiet, ale moim zdaniem... Mężczyzna może znaleźć tutaj wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Jest tutaj wydrukowany taki bardzo fajny pamiętnik. O. Jego autorka nazywa się Dorota Masłowska i ma 16 lat. Mimo różnicy wieku, sądzę, że mogłybyśmy się zaprzyjaźnić. Ona jest osobą ciekawą, oryginalną, w tak młodym wieku. Tworzy, pisze, ma uzdolnienia artystyczne. Bo chociaż wydaje mi się, że ona jest trochę zagubiona w tym całym współczesnym świecie, to gdyby mnie poznała, naprawdę gdybyśmy się zaprzyjaźniły i zakolegowały, to naprawdę miałaby szansę na lepsze życie, a jej wszystkie uczucia i problemy stałyby się po prostu łatwiejsze. Powiesz, Andrzej, bo cokolwiek o mnie. Andrzej, myślisz, to ja nie zawsze byłam taka jak teraz. Też kiedyś kłóciłam się z mamą. Chciałam być kim innym. Myślałam nawet o ścięciu włosów, o całkowitej zmianie swojej osobowości. Ale na szczęście moja mama zawsze była przy mnie. Taka przyjaciółka. Była czasami surowa, jak to mama. Ale myślę, że wyszło mi to na dobre. Oba się nazywają Ala? Skądże? Przecież zwierzętom nie daje się ludzkich imion. Zwierzęta nie mają duszy. A co ty uważasz o polityce? O tej całej wojnie polsko-ruskiej?
Co ty w tym temacie sądzisz? Mój tata, który jest bardzo rozważnym człowiekiem, dzięki czemu za komuny zawsze mieliśmy dużo wędlin, różnego rodzaju mięsa, mówi, iż nie należy mieć żadnych wiążących opinii. I Andrzej, jeżeli ktoś ciebie zapyta, za kim jesteś, to ja ci mówię. Powstrzymaj się od ostentacyjnego uważania czegokolwiek. Bo na tym się można przejechać. A co ty studiujesz, Andrzej? Administracja i zarządzanie. Kurczę pieczone! Ja też to miałam studiować. Ajej! Moi rodzice wybrali dla mnie ten kierunek już w podstawówce, wiesz? Ale nie dostałam się z braku miejsc. No, ale moja mama mówi, że to wcale nie był brak miejsc, tylko po prostu nie dostałam się ze względu na korupcję, kumoterstwo, niekompetencje elit rządzących i w ogóle złą sytuację w kraju. Fakt, tak to ja się nie bawię. Jest tu gdzieś łazienka? Jest. W prawo korytarzem prosto. Wracam na fest. Ojej, musisz iść. Poczekaj jeszcze momencie. Pokażę ci zdjęcie z wesela mojej siostry. Bardzo dobre poprawy i w ogóle... Naprawdę. Poczekaj. Spokojnie, ścierwa. Odrobina moczu normalnego człowieka lepiej wam zrobi niż hektolitr psychicznie chorej wody od matki przełożonej.
tak, że mnie kleisz w pedale. Czego się naćpał, co? Musiało być grubo. To na wieść o Magdzie się autobusem na tamten świat jechało? Dobrze, że akurat jechałem w tamtę stronę, bo by był grubszy z tobą szpadel. Już w takim byłeś stanie, że 3 przypadkowych pasażerów i 1 pasażerka musiała mi pomagać. Upierdoliłeś mi rękawy i komórę śliną, a jeszcze na koniec zainwestowałem w twoje dziąsła całego rzuta spida, a ty mi jeszcze wyjeżdżasz z jakimiś gejowskimi ciągotami? Jaką wiadomość o Magdzie? To nie słyszałeś, że Magda nie wygrała na Miss? Jak nie wygrała, skoro miała? No miała, ale nie wygrała. Ściemniony prezes dał dupy, miał długi odnośnie Sztorma i wygrała Natasza! Heh. A jeszcze była z nim jakaś taka pizdowata metalowa, co dostała tytuł Miss Publiczności. Choć na 100% żaden normalny facet by nie dał rady jej puknąć na trzeźwo. Weź mi się To pij, kurwa, nie gadaj. z kałuży pić nie będę. Kurwa, chodź. Kole. Co kurwa, lej te kole i streszczaj się, silny mógł się pić, a jak nie kurwa, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Prawda jest taka, że w każdą taką kolę naliczone jest dla niej za jej pracę i uprzejmość. Nie może być kurwa tak, że teraz ona ma ciotę i robi tu jakieś miny i fochy. Feministyczne nalewanie coli z pół godziny. Dawaj te kole. Dawaj, kurwo, babilońska, dawaj te kole. Złotych 40 groszy. 40 groszy. Osama i tak cię zapierdoli. Sama cię zajebie za robienie laski Eurocwelą. Daj mi to. No dawaj to kurwa, raz, dawaj mnie to! No i zawsze takie gówno chciałem mieć na pierwszą komunię. No teraz z koło jest inne takie machine dla silnego. No i co się tak nam bić? No raz kurwa! No już raz! Tylko działająca, żeby była. Raz, 2 i już. Proszę. No. Full gratis. Babylon funduje. Promocja z okazji USA. A ty do kurwy uprawiaj więcej seksu. I zdaj ten fartuch, bo źle wyglądasz, jak chora. Fajne, nie? Zajebiste. Tam pójdź. Zjedź na drugą stronę ulicy, a będę stał tutaj. I będziemy ze sobą gadać. Halo? To baza, odbiór. Podaj hasło, odbiór. Ptaki latają. Error, hasło nieprawidłowe. Co powiedziałeś? To jest kurwa hasło nieprawidłowe, nie? To kurwa nieprawidłowe. Co, że niby nieprawidłowe? To się nie podoba? Hasło nieprawidłowe żeś zrobił. Coś nie będzie kluczem. Ucipiałeś? O jakie jest kurwa hasło twoje? No, wal. Jakie jest twoje? Nie kurwa. Inne. Albo się umie bawić, albo się nie umie, albo się zna hasło, albo się nie zna. Jak się nie zna, to niech się nie zaczyna.
Tu, kurwa, baza. Podaję hasło. Silny robi mockie lachę. Silny robi mockie Lachę, odbiór. Łącza zerwane. Sytuacja alarmowa. Lewy to pedał. Okej, i kastra. Komunikat odwołany. To trwal! A jego matka zdejmuje majtki Dla ruskich. Arka Gdynia. Kurwa. Świnia. Co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? Ja pierdolę. Proszę. Dzięki ci, szatanie, mój kochany panie. Już nic tego nie zmieni. Jestem najładniejsza na ziemi. Dajcie i niech świecą czarne słońca bez końca. To tego łysego dam na 22, to se masowska spisze zeznania. I to jest bardzo dobra myśl. Podoba mi się. To ja się zajmę Podgolomem. Te zeznania masowska to masz potem razem z ciastkiem i kawą zanieść do komendanta. Dobrze. Jak tam, co tam? Nazwisko. Robakowski.
I imię. Andrzej, bardzo mi miło. A ty? A ja Dorota. Zajebiste imię. Nazwisko panieńskie matki twojej. Sama sobie wybrałaś takie imię? Sama trochę życzliwi ludzie mi pomogli. Nazwisko panieńskie matki twojej podaj, bo muszę tutaj wpisać. Trudno sobie przypomnieć. W sumie jakąś tam matkę miałem. Kiedy to, gdzie to? Może Izabela Robakowska, z tobą Maciak. Ty to mów, a ja będę udawać, że tego nie wiem, będę to wpisywać do maszyny. Imię, zaraz. Mów to, ja to będę udawać, że tego nie wiem i będę wpisywać tutaj do maszyny. No Izabela Robakowska z domu Maciak. 3 słowa nie możesz zapamiętać, silny ty zjebie. Czekaj, skąd to się zna moją ksywę? W telewizji przemysłowej mówili. Tak? A poza tym wszystko okej, co? Jesteś z pełnej rodziny i tak dalej? W domu wszyscy zdrowi, tak? Jak najbardziej. Aha. Pokaż mi to. Izabela, no... Skąd to się zna moją ksywę? Silny zaczyna się rozglądać podejrzliwie. Masłowska się gapi w klawisze. Co to kurwa jest? Jakieś twoje próby poetyckie? Co tu się wyrabia? Ja masz tego więcej? O wiele więcej. Natasza uciska go kolanem. No w ptasim mleczku masz towar. Bierze ją pod pachy, wlecze na kanapę do telewizyjnego pokoju. Silny wyciąga z kieszeni torebkę z resztką proszku. Proszek mieni się. Robert Storm. To jest ciężkie. Nie możesz tego podnosić, bo możesz się spocić, może ci dysk wypaść i możesz niekontrolowanie oddać morz i cały się wybabrudzić. Dlatego to odłóż tu. I ręce opuść. Jedną, drugą, albo jednak je podnieś. A oczki zamknij. Usiądź. I... Ratunku! Tortury! Uspokój się. Opuść ręce, wyluzuj. Bardzo wiele rzeczy się dzieje, ale również zdumiewająco wiele rzeczy na świecie się nie dzieje. To też szok, co? I na przykład tego miejsca tutaj nie ma. Tego miejsca tutaj nie ma. Nie ma. I na przykład zobacz. Proszę zapukać. Masłowska, spisz w końcu tego buca i idź wreszcie do komendanta. Wejdź. Przepraszam. Widzisz? Tego miejsca tu nie ma. Tu na przykład w tych ścianach nie ma ani żelazobetonu, ani muru nawet. To są napchane stare gazety. To wszystko jest prowizorka. Tego wszystkiego tutaj nie ma. No i żeby w takich okolicznościach coś mogło zaistnieć, ja to muszę wpisać do tej maszyny. No, okej. Mhm. Aha. No jasne, ja to wszystko rozumiem. Rozumiem, tak. Nie ma ciebie, nie ma mnie, nie ma nas. Tak. Ja już to gdzieś słyszałem. Ale nie, w ogóle to świetnie, nie? Tylko ja stąd spierdalam. Ja tu nie przyszłem na elektrowstrząsy psychiczne, tylko na autentyczne, normalne zeznania. Albo zeznania, albo koniec. Ja na sekty nie idę. Mam dość innych zainteresowań w czasie wolnym. Okej. Tematu nie było. Możesz iść, tylko się nie zaziem i się nie przewróć i o nic się nie uderz. I wpadnij kiedyś do mnie pograć w warcaby, bo przepadam za warcabami. No, nie, jasne. Wszystkiego najlepszego na nową drogę życia, żebyś dostała
nowe, wypasione literki do swojej maszyny. Takich, co jeszcze nikt nie widział. Czego ja sobie życzę, bo już z filmu takiego tutaj dostaję, że książkę o tym piszę. A, to piszę. Piszę. Najlepiej wspomnieniową pod tytułem Byłam pierdolnięta! Zdrowia? Wata szklana, tak? Tektura? To z tego zbudowane jest to miasto? O, proszę bardzo. O, to są słonie, co idąc przeze mnie zniszczyły moje serce. Nie, to są kły! Kły! Ja jestem pies. Byłem niczym pies stresowany. Co nic nie dostaje w zamian, tylko jeszcze z liścia na twarz. Ja nie dziękuję, ani spierdalaj! Jestem psem stresowanym. Bez ognia. Bo ognia nie ma. Został wypalony. O, proszę bardzo. Teraz chce mi się już tylko umrzeć. W tej ostatniej chwili, jak będę umierał, to ja chcę widzieć Magdę. Magdę, jak pochyla się nade mną. Magdę, jak mówi mi: nie umieraj. Nie umieraj, silny. Hej, silny. Hej, silny, nie umieraj. No na razie jeszcze żyj. To ja, Magda. No ja wiem, że to wszystko jest moja wina. No ale teraz będę już tylko z tobą. Tylko nie umieraj. No przecież tu chodzi o to, żeby się dobrze bawić, nie? No a to wszystko były takie żarty. Ja tak naprawdę nie byłam z nikim. Ani z tam z Lewem, ani z tym całym prezesem. No tak tylko żartowałam, żeby cię rozzłościć, idioto. A teraz wszystko będzie już dobrze. Mam dzisiaj umówione solarium, nie mam teraz czasu na grożenie. Silny to głupku! Silny to ja, Magda. Magda to ja. Ty nie bądź silny głupi. Nie daj się tak zrobić. Przecież oni chcą tu z ciebie wyhodować rododendron sobie na korytarz. Masz tu silny, wiesz? Patrz, włączę ci audycję w radio. Zobacz, masz. Posłuchasz sobie, będzie ci lepiej od razu, dobra? Postawię tu. I gazetkę poczytasz. O, patrz. Motocykle. Twoje ulubione. No to nie umieraj. Jeśli możesz, to nie umieraj. No, jak chcesz, żeby było między nami fajnie. Proszę Państwa, to jest reakcja na instalowała miasta, proszę Państwa. Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska w całym mieście, proszę Państwa, wiatr. Wyrwał już wszystkie flagi biało-czerwone przygotowane na święto. Liczba osób, które zaginęły w tym momencie jest ciągle nieznana. Wiatr jest politny, silny, okresami huraganowy. Mój poseł odrywa wagony, odwiedzącą to nie do wiary. Wiatr nie jeden jest potykaną skalę, o jego nasłanie na
Dzień dobry, jestem asystentem reżysera. Zapraszam pana. Szlafrok, zdjęcia chwileczkę. Chodźcie. Dobrze. Tu mam tekst, który będziemy dzisiaj robić. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę, to jest pana garnitur. Proszę go zaraz założyć. Wszystko w porządku? Telewizor jest. Nie wiem, wody się napisz tu, może? Dziękuję. Pilot jest, nie ma pilot. Gdzie jest pilot? Nie pierdolę. Pilot, poproszę! Oj, przepraszam, tu jest pilot. Dla większości Ukraińców Polska kojarzy się z lepszym życiem. Przyjeżdżają na handel, bo to dla nich niejednokrotnie jedyny... Z pozdrowieniami od myszki Miki znów pojemniki są pełne uranu. Witam Was, kochani, w kolejnym programie naszej telewizji Devil TV. Dziś mam zaszczyt zaprosić niesamowitego gościa. Jest nim Andrzej Silny Robakowski. Panie Andrzeju, nie bał się pan ani trochę? No co no? No bałem się trochę. Bał się. Tak, przyznaję. Znaczy, a kto by się nie bał? Kto by się nie bał? Przecież to co? Obce osiedle. Jeszcze do tego prawie doszczętnie spalone. To idź tam sama. Jak nie masz żadnych znajomości, żadnych kontaktów, to co? Pierwszy spotkany pies cię obszcza. To jest takie osiedle, że nie wychodź tam po 16 z domu. Dziękuję. Ja, bo to było tak. Słyszałem różne hałasy i tak raptownie nagle zgasły wszystkie żarówki. I robi się ciemno, a słońce jest zatrzymane i tak gruntownie jakby zalepione taśmą izolacyjną. Ja pierdolę, co za zjazd, ja... Aż tak sobie pomyślałem, nie? Tym bardziej, że nie wiesz, czy to ty stoisz, czy, nie wiem, akurat jest takie zagęszczone powietrze w tym miejscu. Panie Andrzeju, bo Tak. to wszystko naprawdę pięknie, ładnie. Tak. Pana wiersze, pana wspomnienia, to jest wszystko trafne. Ale co pan czuł? Albo to jest trudno powiedzieć, ile tam tego tam było. Krzyżacy. Ogień. Dużo ognia. Dużo ognia! Od tablizna, co tu mam na czole. Proszę. Tak. To szatan! Szatan mnie warnął przez pysk perłem. Panie Andrzeju, ale proszę powiedzieć, czy płonął tam ogień? To ja od razu mówię, co trzeba. Co się nauczyłem z kreskówek i z lekcji religii. Wiem, że wszyscy ją mieliście i teraz znów ją będziecie mieć. A ty, lewy pierwszy, bo ty musisz mieć same najlepsze rzeczy. A Magda jest najlepsza, bo ma złote serce. A Magda jest najlepsza, bo ma złote serce. Bo to jest Magda! Rozumiesz?
się stało? Ła. Mam skurcz. No, od spida. Za dużo spida, kochanie. Kurwa, nie pierdol mi tu silno od rzeczy, od sedna sprawy. Ja mam skurcz łydki. Zrobiłam sobie test. I być może jest możliwe, że jestem w ciąży. Ale nie wiem tego na pewno. To dlatego stchórzyłam. Dlatego już nie chciałam z tobą być, bo się bałam, że będziesz zły. Powiedz mi, kiedy ja byłem na ciebie zły? Dłużej niż chociaż jeden dzień? Ła. Kiedy? A jeżeli masz dziecko, może to jest nawet moje dziecko, no to trzeba iść do lekarza i to sprawdzić. Czekam i jestem spokojny. Chociaż rozpieprzyć ten szpital w drzazgę za tego ortopederastę i innych z boków, którzy tu urzędują. Jako że w kwestii, w której chodzi o wyrażenie poglądów, jestem przeważnie lewicowy. Raczej się nie zgadzam na podatki i postuluję o państwo bez podatków. I co ci ten fartuchowy ortopederasta powiedział? Powiedział mi, żeby zabrał mnie nad morze. A chcesz jechać z tą gangreną nad to morze? No normalnie, po polsku. Ale gdzie? No przecież w sumie to jest już za późno. A co ty jesteś już całkiem głupi? A ty myślisz, że ci zamkną to morze, jak się spóźnisz? Nie będę się na ten temat wypowiadał. A to jest właśnie najlepsza godzina. Gdyż ja chcę jechać tam tylko z tobą. Bo to dla ciebie jest to uczucie we mnie. Wyjadę. Tak? Wyjadę stąd. Niby gdzie? Do lepszych państw. Do ciepłych krajów chociażby. Wyjadę stąd tam, gdzie są te ciuchy, te kosmetyki, kremy z ogórków, ze wszystkiego. Ja tylko tam chcę być. Jak on chce z nią żyć, to ja tylko tam chcę być. Tam są różne żele, pod oczy, sole kąpielowe, solarium, jacuzzi za 2800 euro. Kurwa, wiesz jaki jest naprawdę stan rzeczy w naszym kraju? Wiesz czy nie? Słyszałeś o powszechnym ucisku rasy panującej nad rasą pracującą? Co? Rasy posiadającej nad rasą nieposiadającą? I to są takie same relacje jak niewolnictwo? Kumasz? Ha? Zachód śmierdzi. Ma zniszczone środowisko, które zaśmieca różnymi związkami nienaturalnymi PCV, KWDP. W krajach rozwiniętych panują żydobójcy, robotnikobójcy, mordercy, którzy utrzymują się i swoje nieślubne dzieci z tego, że sprzedają ludziom firmowe gówna w firmowych papierkach. Ty czemu żeś mi nie powiedział? Nie? Czemu żeś mi nic nie powiedział, że ja tak wyglądam? Grubo, wręcz puszyście. Co z rąk weszłam, to weszło mi w twarz chyba. Całe mięso, cały tłuszcz. Aż kurwa szmuc w dupę. Wyglądam jak wieprzy knur. Podwójne oko, podwójne usta. Już całkiem dobry piasek to jest. Kurwa, to jest jakieś ekonomistne, przecież marnotrawstwo, no. Proszę. O, kurwa, brak jakiejkolwiek ekonomii jest w tym kraju. Całkiem dobre reklamówki są położone, zostawione na ziemi. Na marnację.
wszystko mają na miejscu. Polski eksportowy piasek, to ci będą jeździć. Dla Niemiec. To jest wszystko na eksport musi być. I co? Musi do Bundeswehry, Polaków do burdeli, żeby... Trzeba wszystko oprzeć na rolnikach, żeby rozbudować sieć scypów w blokach. Żeby oni mogli te swoje... To jest genialne. I ci nie wiedzą, że to wszystko... To jest genialne. Stado baranów. Opowiem wam. Kto to kurwa jest? A, cześć! A to jest właśnie ten mój upośledzony psychofizjologicznie brat. No, a jak sobie radzisz, co? Magda, No? ty, on w ogóle nie jest podobny do ciebie. No, tak jak w życiu, nie? O, on coś tutaj napisał. A, bo to jest takie pismo używane przez chorych psychicznych z Downem. Chodź no tutaj, Flądro. Nie bój się, nie zajebie cię. Co? Ale nie mogę, zajęta jestem teraz. Już jesteś doszczętnie głupia? On jest jakiś nierozwinięty. Przecież widzę. Nie rozróżnia białego od czerwonego. Panowie, jest taka sprawa. To jest moja kobieta, tak? No. Tylko tak się nawciągała spida, że teraz nic wam doli. I teraz ja ją zabieram. Tę szmatę, które zaraz dostanie za swoje partactwa. Silny! Pozdrów brata. Kto wy kurwa jesteście? Co wiecie na jego temat? Wiesz, jak to się kończy dla tych, co trzymają z ruskimi, co? Dobra. I pierwsze pytanie. Kim oni byli? Skąd mam wiedzieć? Co? Ała! Puszczaj mnie, chamie! Gdzie wy byli, kurwa, na plaży? No, to dobrze. A teraz drugie pytanie. Gdzie masz tą swoją gangrenę na nodze, co? Co? Gdzie ją masz? No, co ty sobie myślisz, co? Że będę do końca życia chodziła chora, kulawa, paralityczna, co? No, tobie by to odpowiadało, ja to wiem. Ale jednak tak nie będzie. A wiesz co, Magda, ci powiem? Że ty jesteś umysłowa. Paralityczna, ale umysłowo. I uczuciowo. Ale ci dwaj chcieli cię zabić jak psa. Mnie też by zabili. Gdy mnie inni powiedziała, że ty jesteś nienormalna umysłowo, oni by cię zajebali. Oni mieli różne bronie, różne noże myśliwskie, pistolety. Oni mi to pod kurtką wszystko pokazali. Ja musiałam im powiedzieć, że jesteś moim bratem i że ty masz nasrane w bańce, no bo ja musiałam nas jakoś ratować. Ej, dobra, gdzie masz ten skurcz? Masz ten skurcz w łydce, czy go nie masz? Czy ja go mam, czy nie mam, to nie jest już twoja rzecz! Gdyż ja stąd spadam, ja stąd spierdalam. Tacy chamscy mężczyźni bez krzteny kultury nigdy mnie nie interesowali. Ja nigdy dla nich nie miałam swych uczuć. Mnie interesuje kultura i sztuka. Prawdziwa miłość na wieki. Prawdziwa czułość, która może się zdarzyć między ludźmi dwojga płci. I mnie gówno interesują twoje lesbijskie zainteresowania. Bo ty mi mówisz, że kręcą cię lesbijki. No. Ty jesteś, powiem silny. Ty jesteś normalnie zwykłym zbokiem, jak wszyscy inni. I ciebie interesuje tylko jedno. I to w sposób typowo zboczony. Co ty wiesz, że mnie nie interesuje i co mnie obrzydza. To ja ci coś powiem, silny. Ja ci mogę coś powiedzieć w oczy, ja ci to powiem.
Ja cię nienawidzę. Nienawidzę cię, gdyż jesteś prosty, płytki. Powiedziałaś? Ja cię nienawidzę. Zabiję cię. Ła! Ła! Koniec z litością. Już mam dosyć tego twojego wyzwolonego pierdolenia do przewodnika po lewym feminizmie. I szykuj się na rychłą śmierć, nie? Szykuj się. Ale przedtem, popatrz sobie teraz na morze. Jakie jest piękne dzisiejszej nocy. Jak sobie ładnie faluje. To w lewo, to w prawo. Bo wiesz, co teraz ci zrobię? Wiesz? Ej, co ty z tą Tak. finką, ej? Ja cię zaraz oberznę tą twoją najmocniejszą nogę w tym sezonie. Co dla ciebie równa się z rychłą śmiercią. Co ty mamie tą finkę zajebałeś z szuflady, co? To ja lubię, to ja rozumiem. Ej! Ej! Dobre! Dobre! Magda! Ej, zobacz. Nie, gadał. Co? Z kim żeś gadał, pytam. A co z kim niby gadałem? No gadałeś. Co nie gadałeś, skoro gadałeś? Ja także tyle słyszałam, więc są świadkowie. A właśnie matka dzwoniła. Mówiła, że zaraz tu robi wjazd na chatę i masz stąd coś sił spierdalać. Bo jak cię zobaczy, to zabije jak psa. Bo ona uważa, Magda, że ty nie jesteś dla mnie dobrym towarzystwem. Wiesz, Magda? Bo ona ma zasady. Uważa, że skarbem dziewczęcia jest jej skromność, której ty akurat nie posiadasz. A tej kultury to jeszcze mniej. Ale to twoja stara też ma nasrane, równie jak ty. Jest równie umysłowa. Się ubieraj, ubieraj. Wiesz, co mówią na osiedlu? Wiesz? Że twoja stara położyła na wasz dom panele od ruskich. I że te panele, ten seeding, Siding. ten seeding już wkrótce, w najbliższym czasie się wam odklei.
Bo ruski ten seeding. Ha! I ten seeding wam się zjebie z wielkiej wysokości, mordując całą rodzinę. No. No weź sobie pomyśl, no wyobraź to sobie. No, jest grill, wszystko cacy, żeberka z hitu. Twa stara pochyla się nad grillem z pogrzebaczem. Ojciec, chodź! Twój bracki z podręcznym zestawem przypraw i silny. Wtem Troszkę rozpalimy. wszyscy pochylacie się nad grillem. Patrzycie w niego jak w objawienie, jak w zaćmienie słońca. Raz, dwa, trzy, hoppa! Lecą wam panele na te genetycznie posrane łby! Jeden na twego brackiego. Za dilerkę, za utratyzm, za egoizm, za trzymanie piątki z ruskimi. Jeb mu w łeb! Za zniszczenie naszej silnej miłości. Jeb! Ostatni panel. Jebnie w ciebie silny. Byś wiedział, jak na ciebie pluję. Jak cię wcale nie kocham. Byś wiedział prawdę o sobie. Iż jesteś nikim. Brudem pod paznokciem mym, który mam za przeproszeniem gdzieś. Nie trzeba było umierać, silny. Teraz ja już nie wiem, na czym stoję. Gdyby się chociaż jedna uczciwa osoba znalazła, która by mi powiedziała, kurwa, prawdę, czy żyję. Jak żyję, to spoko. Jak nie żyję, no trudno. Owszem, zaboli, ale jakoś to zniosę. Ale w ten sposób, nie wiedząc, kurwa, o co tutaj w ogóle chodzi, ja po prostu nie wyrobię. Przykro mi. Mówię bez przekonania. Najważniejsze fragmenty tekstu wypadają mi z głowy. Lecz brnę w to dalej, gdyż co mam raptem powiedzieć telewidzom, prawdę? By do reszty byli zawiedzeni? Mam im powiedzieć, że zapakowali mnie w szary papier i wysłali priorytetem drapki na jakieś zdezorganizowane kolonie? I kto to kupi? Kto mi za taką historię zapłaci? Więc chociaż powinienem opisywać malowane na olejno-beżowe ściany z paskiem. Tu mówię o tym pożarze, ogniu i krwi płynącej z kranu.